Dzisiaj powiem Wam, jak nie uczyć się polskiego. A jeśli jeszcze mnie nie znasz, to ja mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku, kanał i podcast również dla osób, które uczą się polskiego. Jeśli nie wiedziałeś, że mam podcasty, to wstawiam Ci całą playlistę do nich tutaj na górze. Na YouTubie możesz kliknąć i zobaczyć i posłuchać. Transkrypcje i ćwiczenia do tego filmiku, jak również do wszystkich moich filmików i do wszystkich moich podcastów publikuję na moim Patreonie. Na Patreonie dzieje się o wiele więcej, bo mamy tam nawet spotkania grupowe, spotkania indywidualne, grupę na WhatsAppie, więc jest naprawdę bardzo, bardzo dużo materiałów i wszystko tak naprawdę, czego potrzeba do nauki języka polskiego. Link do Patreona jest w opisie tego filmiku. A skoro uczysz się polskiego, to bardzo chętnie też poznam Cię bliżej. Daj mi znać w komentarzu, na jakim jesteś poziomie z języka polskiego, jak dawno temu zaczęłaś się uczyć i czy lubisz polski i jak dobrze Ci to wychodzi. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. To chyba tyle, jeśli chodzi o nasz wstęp. Możemy zaczynać filmik o tym, jak nie uczyć się polskiego. Po pierwsze, nie ucz się podstawowych zwrotów. Bardzo często, kiedy uczymy się jakiegoś języka, to pierwsze co robimy, to sięgamy po te podstawowe wyrażenia, jak zacząć konwersację, jak powiedzieć, jak mamy na imię, jak zapytać, co u kogoś słychać. Dlaczego nie powinniśmy tego robić? Dlatego, że w normalnym życiu raczej nie używamy tych książkowych zwrotów. Jeśli ktoś pyta nas, jak mamy na imię, to mówimy po prostu nasze imię i nawet nie używamy całej tej formułki. Oczywiście dobrze ją znać, ale nie jest to konieczne. Podobnie z pytaniem, jak leci, które bardzo często widać w podręcznikach. Ja osobiście chyba nigdy nikogo nie zapytałam, jak leci. Poza tym w Polsce bardzo rzadko też w ogóle pytamy, co u kogoś słychać, chyba że naprawdę się tym interesujemy i chcemy o to zapytać, ale nie jest to coś, o co pytamy, kiedy mówimy dzień dobry. Zresztą mówiłam już o tym w innym filmiku, więc jeśli masz ochotę dowiedzieć się więcej na temat tego, jak się to mówi i dlaczego nie warto mówić, co słychać po polsku, to odsyłam Cię do tego filmiku. Oczywiście nie zrozumcie mnie źle, dobrze wiedzieć, jak się mówi dzień dobry, dziękuję i do widzenia. Ale jeśli naprawdę chcecie nauczyć się polskiego, to te słowa nie są czymś, co zbuduje Waszą konwersację i co pomoże Wam w faktycznej nauce języka. Uczenie się bez kontekstu, wyrwanych słów z książki nie przybliża nas tak naprawdę do celu i nie mamy wrażenia, że robimy postęp. Mamy wrażenie, że uczymy się kilku słów, kilku zwrotów, ale tak naprawdę nie rozumiemy tego, co do nas mówią Polacy i tak naprawdę nie potrafimy z nimi przeprowadzić żadnej rozmowy. Nie wyobrażaj sobie, że nauczysz się od razu całej polskiej gramatyki i że kiedy poznasz wszystkie przypadki i wszystkie koniugacje, to będzie Ci łatwiej i będziesz wtedy rozmawiać płynnie po polsku. Często miałam takich uczniów, którzy przychodzili na lekcje i mówili po prostu, że chcą na każdej lekcji ćwiczyć dany przypadek jak najszybciej, żeby mówić po polsku. Ale niestety to nie jest takie proste. Oczywiście gramatyka jest ważna. Jeśli chcemy posługiwać się językiem poprawnie, to tak, musimy uczyć się gramatyki. Ale nie wygląda to tak, że na jednej lekcji będziemy ćwiczyć jeden przypadek, na kolejnej następnej, na kolejnej następny i tak zrobimy przez 7 spotkań, bo jest 7 przypadków i wtedy już rozumiemy polski i możemy mówić po polsku. Gramatyka polska jest o wiele bardziej złożona i nie są to tylko przypadki i tylko koniugacje. I nie mówię tego po to, żeby Was nastraszyć polską gramatyką. Mówię Wam to po to, żebyście nie myśleli, że nauczycie się tej gramatyki w 7 dni. Nie trzeba się jej uczyć w 7 dni. Jej uczymy się cały czas. I nawet ja, mimo że jestem nauczycielką języka polskiego i rodzimym użytkownikiem języka, to też czasem mam dylematy gramatyczne i też czasem muszę coś sprawdzić. Poznanie przypadków w teorii, poznanie gramatyki w teorii to jedno, ale używanie tego w praktyce to zupełnie inna rzecz. Więc nie myślcie, że musicie poznać wszystkie reguły gramatyczne jak najszybciej, żeby mówić jak najszybciej. A propos uczenia się w teorii i mówienia, nie oddzielajcie teorii od praktyki. Czasem tak jest, że myślimy, że nauczymy się teorii, myślimy, że nauczymy się całej gramatyki i że potem przyjdzie czas na mówienie, na pisanie. Nic bardziej mylnego. Języka uczymy się w całości. Mało tego, bardzo często uczymy się teorii przez praktykę. Zobaczcie, jak języka uczą się dzieci. Dzieci testują różne końcówki, różne słowa
testują te różne reguły gramatyczne bardzo często najpierw w praktyce, a dopiero potem idą do szkoły i poznają faktyczną teorię. Nie możemy uczyć się tylko w teorii i nie możemy uczyć się biernie. Bierna nauka też jest ważna, bo bardzo ważne jest to, żeby otaczać się tym językiem i zanurzyć się w tym języku zupełnie, ale to nie wystarcza, żeby potem mówić w tym języku. Bardzo często też uczymy się chaotycznie. Nie mamy struktury, nie mamy planu. Najpierw obejrzymy filmik o bierniku, a potem zobaczymy inny filmik o trybie przypuszczającym, mimo że zupełnie nie jest to nasz poziom. W dzisiejszym świecie jest tak bardzo dużo dostępnych materiałów do nauki każdego języka chyba, że bardzo trudno jest wybrać dobry program i bardzo trudno jest mieć konkretny plan. To, żeby robić codziennie coś z językiem jest bardzo ważne, a najważniejsze jest to, żeby to, co robimy, było odpowiednie dla nas, odpowiednie na nasz poziom i żeby nas interesowało. Więc jeśli lubisz na przykład słuchać podcastów, to super, bo to bardzo dobry sposób na naukę języka, ale dobrze, żeby te podcasty były przygotowane dla uczniów języka, żeby były zrobione przez kogoś, kto się na tym zna i kto mówi trochę wyraźniej, trochę wolniej na początku i może, żeby były odpowiednie na Twój poziom. Bardzo często też myślimy, że najważniejsze w nauce języka są lekcje. Lekcje indywidualne z nauczycielem. Lekcje mogą nam pomóc, ale niekoniecznie. Czasem miałam też takie sytuacje, że ludzie przychodzili na lekcje na poziomie początkującym na przykład i wychodzili z niej i nie robili nic z tym językiem przez cały czas między lekcjami, bo po prostu nie mieli czasu. Kiedy mamy już lekcje, to czasem dla naszego mózgu może to być traktowane jako usprawiedliwienie, że przecież uczymy się jakoś tego języka i coś robimy. Tak, lekcje są super i oczywiście bardzo pomagają przy nauce języka, ale poza tym musimy też robić coś między lekcjami. Musimy pracować sami, musimy słuchać, musimy czytać, musimy przygotowywać się na te lekcje. Lekcje to tak naprawdę czas, kiedy możemy wypróbować to, czego nauczyliśmy się już przez ostatni czas. Bardzo ważne jest to, żeby zanurzyć się zupełnie w języku, żeby nie chodzić tylko z lekcji na lekcję, ale przez cały czas tym językiem się otaczać i próbować to zainteresowanie przełożyć na naukę języka. Jeśli uczysz się polskiego, to mam dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość, bo przygotowałam cały taki plan, jak uczyć się od zera polskiego do poziomu A1, dzięki któremu będziesz nie tylko mówić i rozumieć po kilku miesiącach, ale będziesz nawet myśleć trochę już po polsku. Program opiera się na moich podcastach po polsku, więc cały czas jesteście zanurzeni w języku i uczycie się struktur tak jak dzieci, tak jak poligloci. Macie oczywiście cały czas kontakt z nauczycielem, czyli ze mną. Piszecie i mówicie od pierwszych lekcji, a poza tym oczywiście ćwiczycie gramatykę, bo zawarłam tam też różne filmiki o gramatyce odpowiednie na ten poziom. Są tam też praktyczne zwroty, praktyczne wyrażenia, więc nie będziecie uczyć się takich zwrotów, których nie używamy po polsku, a dowiecie się na przykład jak kupić pączka albo jak odebrać paczkę. Jeśli jesteście w Polsce, to takie zwroty mogą Wam się przydać. A teraz w ogóle jest zniżka minus 40% na ten kurs, więc zachęcam Was do obejrzenia tego kursu, jeśli macie ochotę, jeśli jesteście początkujący albo znacie kogoś, kto jest początkujący, albo chcecie przypomnieć sobie te podstawy i przejść jeszcze raz przez te poziomy, bo pamiętajcie, że powtórki to jest klucz do efektywnej nauki. Wstawiam Wam link tutaj pod filmikiem, więc mam nadzieję, że będziecie chcieli dołączyć do grona kursantów. I jestem też bardzo ciekawa, co myślicie o tych moich radach, o których powiedziałam. Czy dodalibyście do tego coś jeszcze? Czyli jak nie uczyć się polskiego? Napiszcie w komentarzu, czekam na Wasze reakcje. Dziękuję też bardzo moim patronom, którzy cały czas wspierają ten projekt moralnie i finansowo. To bardzo, bardzo mi pomaga. I dziękuję Wam wszystkim, którzy obejrzeliście ten filmik. Jeśli macie ochotę dołączyć do naszego Patreona, do naszej społeczności, to będzie nam bardzo miło Was tam widzieć. A jeśli podobał Wam się ten filmik, to oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji i o polubieniu tego filmiku. A ja chyba się już z Wami żegnam i do usłyszenia w kolejnych podcastach, do zobaczenia w kolejnych filmikach.
Jeśli macie ochotę na więcej porad, jak uczyć się języka, tym razem jak uczyć się, a nie uczyć się, to wstawiam Wam tutaj filmik o moich radach, jak efektywnie uczyć się innego języka. Może Was to zainteresuje. Poza tym wstawiam Wam też link do całej mojej playlisty z moimi filmikami o gramatyce, jeśli macie ochotę pogłębić Waszą wiedzę o polskiej gramatyce. Czekam na Wasze komentarze, dziękuję Wam jeszcze raz i do usłyszenia w kolejnych podcastach, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się, pa pa!